No cześć widzowie, dzisiaj zaczynamy zupełnie inaczej, czyli próbuję namalować obraz według tutoriala. O tym, czy można to rzeczywiście nazwać tutorialem, pogadałem później, ale dobra. Drobny przerywnik, zanim dokończę wstęp, powiem tylko co robię. Na początku przykleiłem kółko z taśmy, które będzie księżycem, no i zabezpieczam taśmy malarskie przed przeciekaniem farby. Więcej o tym, jak będzie zainteresowanie na Patreonie lub wspieranie na YouTubie, mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego. No dobra, jak widzicie, papier przykleiłem do sklejki, żeby mi nie latał i żeby miał piękną białą ramkę. To oczywiście ma też drugą funkcję, że jak pakuję obraz w ramkę, później wiecie, namalowany, to nie zasłania ramka tego obrazu. Czajcie? Genialne, prawda? No i teraz przechodzimy już do malowania. No to zacząłem malowanie, jak widzieliście, od konturu naszych chmur. Tutaj nie szczypię się za bardzo, po prostu zmiksowałem Brilliant Pink, odrobinę Cadmium Orange i dodałem szczyptę Titanium White NO3, co nie? Czyli numer 3. Czyli używam identycznych farb i kolorów co autor. Oczywiście on nie podał miksu, ale wiecie, tutaj mamy doświadczonego miksera. Oczywiście szkicu zapomniałem nagrać, więc możecie moje chmury do tego wykorzystać, jeśli byście chcieli, co nie? Jako zdjęcie referencyjne oczywiście. W każdym razie mamy tutorial. No i ten tutorial stworzył Alpej Eche, czyli jeden z najlepszych współczesnych malarzy, jeśli chodzi o technikę i warsztat w malarstwie olejnym. I nie tylko. No dobra, bo to nie jest biografia, tylko kochani widzowie, malujemy obraz. Dobra, no i sam fakt, że nigdy nie malowałem chmur, krajobrazów czy w ogóle natury jest już sam w sobie wybitnie głupim, jak może się wydawać pomysłem. Wyobraźcie sobie, próbuję namalować obraz, który maluje gość z 20-kilkuletnim doświadczeniem w malarstwie olejnym. No, a jeszcze gorzej, że w momencie, kiedy zaczynam robić ten obraz, mój staż wynosi niecałe 60 dni wtedy realnego malowania, mimo że to już 2 lata od kiedy zacząłem malować, niestety przez problemy zdrowotne, tyle realnie malowałem czasu. Ale to nie jest miejsce na użalanie się, widzowie. Jestem prawdziwym ryzykantem, więc lecimy, rula. Dobra, zanim zająłem się przygotowaniem do obrazu, postawiłem sobie główny cel, co nie? To jest jedna z najważniejszych rzeczy w malarstwie, żeby stawiać sobie główny cel. No więc jaki mamy cel? Ma to być najlepsza interpretacja, tak aby ktoś, kto zobaczy mój obraz, od razu pomylił go z obrazem Alpeja. Ale nie może być to kopia 1 do 1. To jest taki właśnie mój cel. Mając taki cel i takie doświadczenie i nie będąc naiwnym, wiedziałem, że za pierwszym podejściem na pewno mi się to nie uda. Dlatego wpadłem na genialny pomysł malowania 2 identycznych obrazów jednocześnie, z tym, że słuchajcie widzowie, na pierwszym będę się uczył, a na drugim wprowadzał, już wiecie, poznane rozwiązania. Dobra, lecimy dalej. Mamy kilka kolorów i farb, które użył. Wiem, na czym maluję. Jest to papier do akwareli przygotowany specjalną metodą pod farby olejne, którą ja też znam, ale i którą swoją udoskonaliłem. Wiem już, jakie pędzle potrzebuję. Płaski i okrągły. Nieźle, co? Sam materiał wideo tutorial jest mega pocięty, więc dużo będę musiał się domyślać, no i kolejna przeszkoda to to, że brak widocznej palety, na której on miesza kolory. Halo, gdzie paleta? Będzie to raczej doświadczenie transcendentalne, przypuszczam, jeśli chodzi o próbę mojej cierpliwości, bo przyznam szczerze, że nie jestem mistrzem mieszania kolorów, przynajmniej wtedy, a teraz dalej jeszcze nie jestem jakiś super mistrzem, no więc sumując jest to wybitnie trudne zadanie. Może nawet trudniejsze niż zakładałem, o czym świadczy absolutnie zero prac wartych uwagi innych ludzi, którzy próbowali to wykonać, rzecz jasna. W każdym razie maluję sobie te chmury, odtwarzam podobne ruchy pędzlem, widziane u niego na filmie po prostu, no i będę przeplatał obrazek próbny z tym docelowo lepszym. Jedno jest pewne, malując te fioletowe, ciemniejsze partie chmur, popełniłem już błąd na starcie oczywiście, bo zastosowałem zbyt nasycone kolory. Jednak ten błąd później sprytnie naprawię, o czym później zobaczymy. Dobra widzowie, mamy już wstępny kształt i zarys chmur, teraz przyszedł czas na tło. No wiem, pomyślicie, jak tło? Już tło? No tak, bo malując w opozycji do białego, bym używał zbyt ciemnych odcieni na górnych partiach chmur, rozumiecie? To nie będą to świecące chmury, tylko takie żygawe chmury. Więc co jest najlepszym pomysłem, widzowie? Jak myślicie, co jest najlepszym pomysłem? Oczywiście niebieski gradient. Mamy to, niebieski gradient. Teraz tak o. Gradient wykonywałem po raz pierwszy, nie mając w tym absolutnie doświadczenia. Kierowałem się radami właśnie z tego tutorialu. To jest jedna z nielicznych rzeczy, które w tym tutorialu można się czegoś naprawdę nauczyć, to robienie gradientu. Rzeczywiście bardzo dobrze to autor przedstawił. Czyli cała sztuka polega na tym, aby namalować kilka różnych odcieni oddzielnie, a następnie zblendować wszystko od jasnego odcienia do ciemnego. Brzmi prosto, nie? No. Dobra widzowie. No i najważniejsze w tym procesie jest jedna zasada. Nigdy nie schodź pędzlem w dół gradientu bez jego wyczyszczenia. Tak, zapisałem to sobie jako cytat. Wbrew pozorom, bardzo ciężko się od tego powstrzymać, no ale mi się jakoś udało, a skoro mi się udało, to też wam pewnie się uda. No i oprócz Prussiana Blue, który on sam podał, jako że tam użył, dodałem trochę taką malutką szczyptę Cadmium Yellow Lemon i odrobinę Cobalt Turquoise. Listę farb oczywiście możecie sprawdzić w deskrypcji, ale tu wymieniam co do czego używam konkretnie, czyli macie taki, wiecie, bonusowy content. Alpej w swoim materiale
tutoriale bardzo zachwala Titanium White NO3 Michaela Hardinga. Ponieważ znacznie przyspiesza wysychanie, zapomniał on tylko jednej ważnej rzeczy dodać, że sama farba przez obecność kobaltu żółknie z czasem i ta farba nie nadaje się do białych elementów obrazu. No ale tutaj nie będzie białego, ale w sumie mógł o tym wspomnieć, bo farba nie jest tania, a jednak jeśli nie planujecie podobnej kolorystyki w pracach, może być to po prostu strata szmalcu. Dobra widzowie, po namalowaniu gradientu tła kończę sesję z tym i zaczynam robić drugi obraz, poprawiając poprzednie błędy. Taki przynajmniej był plan. Niestety od razu przyznam się do dość dużego błędu, że podczas malowania tego obrazu z braku laku używałem Safflower Oil. No i pewnie myślicie, czemu to błąd? No bo ten olej wydłuża schnięcie i przez to musiałem czekać kilka dni na kolejne podejście. Z racji kolorystyki dużo lepiej sprawdziłby się w tym przypadku Linseed Oil, czyli olej lniany, szczególnie, że on trochę żółknie, więc by pasował do tej kompozycji wręcz idealnie. No w każdym razie lecimy. W odróżnieniu od hiperrealizmu, zamiast dubać w jednym miejscu bez końca, tworzę chmury, wiecie, za pomocą takich dziwnych, mocnych pociągnięć pędzlem jednym obok drugiego, dzięki czemu sami zobaczycie, że efekt końcowy jest całkiem ciekawy. Tak myślę przynajmniej. No, ale to na końcowych zbliżeniach. Pamiętajcie, na końcowych zbliżeniach. Więc lecimy dalej. Okej, widzowie, dochodzimy do momentu, w którym czas dodać trochę wymiaru do naszych chmur. No i z tym miałem największy problem, przyznam szczerze, ponieważ użyłem na starcie zbyt niebieskich tonów, zbyt nasyconych. W dolnych partiach chmur, co oczywiście musiałem poprawić. No. Ważne jest, że dodając głębi do jasnych partii, stosuję kryjącą farbę, czyli mało medium dodaję, a do dolnych partii dodaję go więcej. Niesamowite, prawda? Pamiętajcie tylko o tym, że w malarstwie olejnym panuje zasada, że każda kolejna warstwa musi być tłustsza. Nie, że grubsza, wiecie, obfitością, że musicie 2 kg farby nałożyć, tylko chodzi o to po prostu, że poprzednia musi być, musi zawierać więcej oleju, prawda? I teraz bardzo ważna uwaga. Stosując tło z mieszanką Safflower Oil i Liquin, gdybym malował drugą warstwę tła z olejem tym razem lnianym, to po roku zobaczyłbym piękne, popękane dzieło. O tym więcej się dowiemy, opowiem sobie innym razem. Pamiętajcie, wiecie o co chodzi, o subskrypcję. Widzowie, teraz czas na rozdroże naszej podróży niestety, czyli czas popełnić kolosalny błąd. Na szczęście na tym drugim obrazie go nie popełnię, tak już zaspoileruję. Otóż Alpej zaczął robić kolejną warstwę tła, no i jako, że mi się podobał w sumie ten turkus, a jednak chciałem, aby te tło przypominało chociaż w jednym egzemplarzu oryginał, wiecie, chodzi tylko o tło, to zdecydowałem się, że to do gorszego po prostu przeznaczę ten eksperyment, więc znowu zaczynam blendować, tym razem sam Prussian i biel. Niestety bieli, przyznam się szczerze, że dodałem trochę za dużo, co finalnie odbije się oczywiście zbyt jasnym tłem, przez co to trochę zepsuje kompozycję. W każdym razie, widzowie, od razu tylko mówię, że to nie tylko to było błędem. Powiem tak. Było późno, 3:00 nad ranem, malując 2 obrazy naraz, już byłem trochę zmęczony. No i szczególnie, że to nie tylko malowałem, ale także się uczyłem, wiecie, uczyłem się miksów, które powoli odkrywałem. No ale dobra, bo to nie jest miejsce na wytłumaczenie, więc mamy tak. Spieprzyłem trochę gradient przez złe proporcje mediów, zbyt jasne tło zrobiłem, no i następnie mamy tak, że na jednym obrazie przykleiłem kółko z taśmy, tym lepszym, a na drugim dałem... Nie wierzę, że to zrobiłem, no ale w końcu miało być to testowe, prawda? Dlatego zawsze kiedyś mówiłem lub będę mówił, powtarzał wam, róbcie testy. Dałem takie kółko silikonowe, samoprzylepne, może nie testy na obrazach, ale gdzieś obok. Dałem takie kółko samoprzylepne, taki wiecie, obijacz do szafek mebli czy coś takiego. No i w każdym razie klej do tego wszedł w reakcję z olejem i mediami i dość mocno zastygł. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda, aż mi siebie szkoda, tak szczerze, jak to patrzę na to, jak to próbuję to usunąć, bo wiecie, ja już to oglądam po fakcie, cenę. I kolejnym i kluczowym błędem, który ukatrupił te tło, był fakt, że nie wyschło, więc ogólnie je spieprzyłem dlatego, bo wiecie, oderwałem księżyc i tło było mokre i to się... Dlatego, widzowie, poddałem się i poszedłem spać. Kolejny dzień, proszę Państwa, przychodzi na nas. No więc ucząc się na własnych błędach, postanowiłem, że skupię się na chmurach, bo w sumie tło mi pasowało, w tym wiecie, w tym docelowym obrazie. A bałem się bardzo tego, co odwaliłem w poprzednim dniu. No i teraz nie ma tutaj żadnego rocket science, nie, kochani. Będziemy, szanowni malarze, widzowie, nie tylko poprawiać trójwymiarowość chmur, rzecz jasna. Oczywiście dalej ćwiczę na tamtym obrazie i moim zdaniem finalnie tam chyba nawet lepiej zrobiłem i ciekawiej niż na tym docelowym, ale o tym później. No i te chmury jeszcze będę długo męczył, więc sobie tak skipniemy trochę. Tam ogólnie będę pracował nad świetlistością, nad dodaniem głębi oraz nad ulepszeniu tej niebieskiej partii chmur, która po prostu była zbyt nasycona i jednolita. Mamy w końcu bardzo ważny dzień, kiedy tło wyschło w tej najważniejszej pracy. Przyszedł czas na usunięcie taśm z księżyca. Tak, właśnie będziemy wyławiać nasz księżyc. Tutaj nie ryzykowałem niesprawdzonymi metodami. Operacja odklejenia kółka taśmy była newralgiczna, szanowni państwo. To właśnie podczas niej można było stracić nasze dzieło. Znaczy mój obraz, ale nasze dzieło na razie, prawda?
prawda? I całość by była niestety do kosza. Dlatego w każdym razie poświęciłem na to dłuższą chwilę, naprawdę dłuższą. No i teraz ważny moment, czyli malujemy księżyc. Gdybym nie zrobił tego kroku, to księżyc po pierwsze nie byłby tak świetlisty, jakbym malował go bezpośrednio na tle. Na tle jak namalujecie coś żółtego i białego, to zrobi się jaki kolor zielony oczywiście. A po drugie byłoby trudno go namalować, wiecie, równym, co nie? Wyglądałby bardziej jak bułka, jak ciastko, jak piernik. No nieważne, lecimy dalej. Akurat w tej kompozycji księżyc jest kluczowym elementem, bo mamy gołe tło i dlatego tak ważny był krok, wiecie, z tą taśmą. No więc mieszam odrobinę burnt sienna, cadmium yellow, lemon i taką cząsteczkę malutką, tyci, ivory black, czarnego po prostu. Z białą farbą oczywiście to wszystko mieszam, bla bla bla. Z tą NO3. No i malujemy spokojnie na chillu i tak się odprężyłem, że zapomniałem, że ranty po odklejonym kółku dalej mogą barwić. No i nie zgadniecie widzowie, chyba dalej nie muszę mówić, że odrobinę się popsuło na końcu. Ale tak jakoś to tak w sumie naprawiłem znośnie. W każdym razie za chwilę zobaczymy. No i dobra, kochani, teraz już tylko więcej glazurowych warstw na dole chmur i kilka ostatnich szlifów na jasnych partiach, co nie? Jedną z najważniejszych zasad w malowaniu chmur to jest nie myśleć o chmurach, tylko o abstrakcyjnych kształtach. I to w zasadzie robię cały czas. W końcu po żmudnych godzinach udaje mi się dojść do momentu, w którym jestem już prawie całkiem zadowolony. No i przyszedł czas, kochani widzowie, na podsumowanie i idziemy do konkluzji. Tu wiadomo, dalej będę robić coś z Kubą. Pamiętajcie, że na końcu będą zbliżenia, więc poczekajcie. Ale w każdym razie chciałbym was prosić o dwie, kochani, rzeczy. Finalnie te obrazy mają już rok, naprawdę. Jednego nie dokończyłem i naprawiłem tła. Oczywiście tego, co na nim próbowałem wszystko. Czy myślicie, że powinienem to zrobić? Za chwilę wam pokażę, jak wygląda finalnie ta właśnie praca. A drugie pytanie, myślicie, ile całkowicie zajął mi ten prosty tutorial? Piszcie w komentarzach, zobaczymy, jak się znacie. Dobra, to teraz podsumowując, to był arcytrudny wyczyn i dziwię się, że udało mi się to doprowadzić do jakiegokolwiek kształtu. Edytując te nagranie i znając jego realną długość, naprawdę, tak szczerze, jestem zaskoczony sobą, że nie poddałem się, popełniając masę błędów i powiem szczerze, że edytowanie 900 giga wideo to było chyba jedno z najgorszych rzeczy, które robiłem. No ale dobra, lecimy dalej. Skąd wynikały te błędy? No cóż, oczywiście ja nie jestem bez winy, ale i wideo, na którym bazowałem, trudno w zasadzie nazwać tutorialem, tak szczerze. Może dla profesjonalnego artysty, który już umie wszystko, będzie to właściwy tutorial. Jako wiecie, pomysł, inspiracja, ale dla zwykłego ucznia, dla zwykłego minimalarza będzie to w zasadzie niewykonalne, tak szczerze. No, trochę nieskromnie, ale ja oczywiście mam wybitne predyspozycje, co nie? Biorąc pod uwagę wiek, w jakim podjąłem się nauki, w ogóle malowania i po latach spędzonych na imprezach i nie tylko, jak widać na malarstwie nigdy nie jest za późno. No ale dobra, koniec o sobie, co nie? O sobie kiedy indziej, tak? Oryginalny materiał miał ogromny zasięg, czyli ponad kilka milionów ludzi widziało to i próbowało to oczywiście odtworzyć. Próżno szukać dobrej pracy. Poważnie, mówię wam szczerze, ani jeden egzemplarz. Nie ma nic takiego, nic. Co oczywiście udowadnia moje przypuszczenie, że sam tutorial jest po prostu trochę, mówiąc wprost, nieprzystępny, aby czerpać z niego nauki. Chociaż sam film jest bardzo ładny oczywiście i fajny, nie? Ładny. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Mi, jak za chwilę zobaczycie, udało się to zrobić całkiem charakternie, całkiem wpyte, jednak sporo mi do finalnej pracy Alpeja, niestety, kochani, zawiodłem was pewnie. Oczywiście wprawne oko bezpośrednio zobaczy podobieństwo i w sumie o to mi chodziło, prawda? Bo przypominam mój cel, co nie? Przypominam. Ma być jak najlepsza interpretacja, tak aby ktoś, kto zobaczył mój obraz, od razu go pomylił z Alpejem, z jego wykonaniem. Ale nie może być to kopia 1:1. No i rzeczywiście, nie jest to kopia, ale jest bardzo podobne, czyli jest inspiracja. No i tyle. Malowało mi się te chmury w szary dzień bardzo fajnie, bo rozpromieniły mi serduszko, tak, naprawdę. Edytując to po roku i dogrywając audio też, bo jest naprawdę identyczna pogoda. Mam taki gigantyczny mindfuck, bo mam taką samą pogodę, wiecie, na dworze jeszcze nagrywałem wtedy przez chwilę, jaka była pogoda za oknem. Też padał śnieg w każdym razie. No i mam nadzieję, kochani widzowie, malarze, że ten materiał wam się podobał, dlatego pamiętajcie o sobie, pamiętajcie o nim, żeby nie przegapić innych. Jeśli ciekawi was temat hipertanich podobrazi, zabezpieczenia taśm i innych ciekawych technik, sekretów oraz porad, jakich błędów unikać szczególnie finansowych w malarstwie, prowadzeniu socjali i tak dalej, kochani, słuchajcie, piszcie komentarz, Patreon lub wspieranie na YouTubie. Oczywiście ceny dostosuję do naszego kraju, nie będzie za drogo, ale da mi to pojęcie, że już czas nagrywać, co nie? Że już czas wziąć się w garść. No i oprócz porad będą też pełne procesy malarskie, czyli prawie każde pociągnięcie pędzlem, bez długich przerw. Wiecie, nie będziecie czekać, aż będzie szybko, ładnie, płynnie, sprawnie idący proces. No i kasa ze wsparcia poszłoby na rozwój kanału, tak szczerze. Czyli na sprzęt, który umożliwiłby mi nagrywanie, tak jak mieszam kolory na palecie, wiecie, druga kamera, też lepsza jakość. Oczywiście mówimy o obiektywie lepszym do tej kamery, którą teraz nagrywam. No i taka cegiełka w ten kanał na pewno by się przydała. No i każdy wspierający byłby wspomniany w kolejnych materiałach
materiałach. Wiecie, o co chodzi, taki ładny baner z waszym nickiem, nazwiskiem, czym chcecie, co nie? Możecie nawet się zareklamować oczywiście, może być na przykład firma Krawcowa Dorotka, co nie? I też wymienię. No i to tyle, że dzięki, że tu byliście. No i co, miłego malowania, kochani, nie? Pa, pa. Mam nadzieję, że się podobało.